Sam miał 7 miesięcy. Palestyński chłopiec jechał samochodem z rodzicami w Hebronie na okupowanym zachodnim brzegu. Zginął, gdy izraelski żołnierz strzelił do ich auta. Myślisz, że Izraelczycy dowiedzieli się, że żołnierz zabił niemowlaka? Nie. Media w większości informowały jedynie o incydencie bezpieczeństwa i o zagrożeniu dla żołnierzy. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego izraelski żołnierz nie zobaczył dziecka i dlaczego to nie jest wyjątek. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. 7-miesięczny Sam Abu Haikal zginął po ostrzale izraelskiego żołnierza do samochodu jego rodziny. Wojsko twierdzi, że żołnierze uznali, że samochód jest zagrożeniem, bo auto przyspieszało. Rodzice chłopca mówią, że zatrzymali się do kontroli, a chłopak nie był jedynym dzieckiem, które w tak bezsensowny sposób zginęło z rąk izraelskich żołnierzy. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego nie jest to odosobniona historia i dlaczego w takich sprawach odpowiedzialność prawie nigdy nie przychodzi. Hebron to jedno z najbardziej gorących miejsc na zachodnim brzegu, czyli na terenach okupowanych przez Izrael. To miasto podzielone na pół między izraelskich osadników a Palestyńczyków. Punkty kontrolne, patrole i uzbrojeni wojskowi są częścią codzienności. To także miasto, w którym znajduje się domniemany grób Abrahama, proroka zarówno dla Żydów, chrześcijan, jak i muzułmanów, co dodatkowo podsyca tam nastroje. W czerwcu 2026 roku w Hebronie ginie 7-miesięczny chłopiec, a rodzice zostają ranni. Wojsko twierdzi, że samochód był dla żołnierzy zagrożeniem. Tak, rodzina z małym dzieckiem była zagrożeniem dla żołnierzy. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale pewnie zadajesz sobie pytanie, dlaczego Izraelczycy po drugiej stronie szyby zobaczyli nie człowieka, ale zagrożenie. Bo właśnie tutaj zaczyna się mechanizm, o którym poza Izraelem niewiele się mówi. Że Palestyńczycy nie mają dla Izraelczyków twarzy czy imion. Są niewidzialni. Sam nie jest jedynym dzieckiem w tej historii. Według UNICEF od początku 2025 roku poza Gazą na okupowanych terytoriach palestyńskich zginęło 70 dzieci. Nie w Gazie, ale na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, czyli na terenach, gdzie izraelska armia kontroluje drogi, miasta, punkty kontrolne i przemieszczanie się Palestyńczyków. Nie każda z tych spraw wyglądała identycznie, ale jeśli dziecko ginie średnio co kilka dni albo tygodni, to już nie jest historia o jednym żołnierzu, który w jednej chwili źle ocenił sytuację. To powtarzający się wzór. W grudniu 2025 roku izraelscy żołnierze zastrzelili 16-letniego Ryana. Armia nazwała go terrorystą. Twierdziła, że rzucał dużym blokiem. Ale na nagraniu wideo widać, że w chwili strzału chłopak nie trzymał bloku i nim nie rzucał. I zobacz, jak to działa. W przypadku niemowlaka słyszymy o zagrożeniu. W przypadku 16-latka najpierw w komunikatach i w mediach pada słowo terrorysta, a dopiero potem zaczyna się szukanie informacji, co się naprawdę stało, kto zawinił, jakie były okoliczności. Ale Izraelczycy już nie będą słuchać kolejnych wersji, bo chłopak już został nazwany terrorystą. Czyli najpierw pada słowo terrorysta, zagrożenie, podejrzany, incydent. A dopiero potem pojawia się twarz, imię, wiek i rodzina. A słowa nie są tylko opisem, bo one ustawiają emocje. Bo pierwsza wersja armii zostaje w głowie, nawet jeśli później okazuje się nieprawdziwa. Inna historia z Gazy. Hind Rajab, 6-letnia palestyńska dziewczynka, zginęła w styczniu 2024 roku w Gazie. Podczas ucieczki przed izraelską ofensywą jej samochód został ostrzelany, a ona przez ponad 3 godziny prowadziła dramatyczną rozmowę telefoniczną z ratownikami z palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, błagając o pomoc dla zabitych rodziców, ale też za siebie, zanim kontakt się urwał. A wojsko od razu powiedziało, że dziewczynka była zagrożeniem. W Polsce znamy ten mechanizm z codziennego życia. Jeśli w pierwszym zdaniu komunikatu słyszysz policja zatrzymała agresywnego mężczyznę, to już widzisz kogoś groźnego. Jeśli słyszysz ojciec 3 dzieci wracał z pracy i został zatrzymany, to widzisz człowieka. To może być ta sama osoba, ale pierwsze słowo zmienia obraz w głowie. Sam, Ryan, Hind. 3 dzieci, 3 komunikaty wojska i 0 twarzy. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. I tu jest sedno tego odcinka. Izraelskie media owszem pokazały historię 7-miesięcznego Sama, ale to nie była historia zabitego palestyńskiego dziecka. To była historia incydentu na zachodnim brzegu i historia śledztwa po ostrzale pojazdu. Zamiast dziecka był incydent i to, że żołnierze poczuli zagrożenie.
W izraelskich mediach mamy do czynienia z czymś znacznie szerszym niż cenzura. Ten mechanizm został precyzyjnie opisany w jednym z raportów Instytutu Reutersa, który zajmuje się mediami. Naukowcy piszą, że cierpienie Palestyńczyków nie jest centralnym obrazem wojny. Gdy w Gazie izraelska armia zabijała czasem setki ludzi dziennie, w mediach można było przeczytać o tym w 3. albo w 4. akapicie. W 1. akapicie była za to informacja, że rannych zostało 2 żołnierzy. Media nie opisywały równania Gazy z ziemią, tragedii w palestyńskich szpitalach czy tysięcy ludzi przymierających głodem. Izraelska telewizja skupiała się głównie na zakładnikach, izraelskich żołnierzach i ich rodzinach. Palestyńskie ofiary dostawały dużo mniej miejsca. Izraelski widz zna twarz zakładnika, zna jego rodzinę, wie, gdzie mieszkał i kto czekał na jego powrót. Palestyńska rodzina często pojawia się jako liczba zabitych po nalocie, a liczba nie krzyczy, nie płacze, nie ma matki siedzącej przy łóżku w szpitalu. W sondażu Reuters Institute aż 64% Izraelczyków uznało, że relacje w mediach są zbalansowane i nie trzeba szerzej pokazywać cierpienia Palestyńczyków. Nie dlatego, że Izraelczycy popierają zabijanie cywilów, tylko dlatego, że dla nich Palestyńczyków w tym wszystkim po prostu nie ma. Są terroryści. Zastanawiasz się, dlaczego tak jest? No bo przecież Izraelczycy to nie są ludzie, którzy nie lubią debatować. Lubią i to aż zanadto. Żydzi to naród, który uwielbia rozdzierać włos na czworo. Jest nawet takie przysłowie, gdzie 2 Żydów, tam 3 teorie. Żydzi ostro kłócą się o rząd, sądownictwo, o Netanyahu czy o przyszłość kraju. Ale wojna uruchamia zupełnie inny odruch. Izraelska armia nie jest abstrakcją. To są dzieci, bracia, siostry, sąsiedzi, rezerwiści, rodziny żołnierzy. Jeśli krytykujesz armię, bardzo szybko dotykasz czyjegoś domu, czyjejś rodziny, bo każdy w armii ma kogoś bliskiego. I dlatego media widzą to, co chce wiedzieć widownia, a to tłumaczy mechanizm. Izraelskie media widzą, co się dzieje, ale nie informują o cierpieniu Palestyńczyków, bo boją się, że widzowie odbiorą to jako atak na armię i przestaną oglądać, przestaną klikać. I wtedy historia palestyńskiego dziecka przegrywa z historią izraelskiego zagrożenia, bo izraelska widownia nie chce o tym słyszeć. Jaka jest cena tego wszystkiego? Bezkarność żołnierzy i polityków. Po 7 października 2023 roku, czyli po szturmie Hamasu na Izrael, co uruchomiło wojnę w Gazie, izraelskie społeczeństwo żyje realną traumą. Hamas zabił cywilów, porwał zakładników, zaatakował ludzi w domach i na festiwalu. To jest część izraelskiej pamięci i nie da się jej wymazać z tego, jak Izraelczycy oglądają wojnę. Ale właśnie dlatego pytanie jest trudniejsze. Czy trauma po jednej stronie może całkowicie przykryć dziecko po drugiej? Bo jeśli odpowiedź brzmi tak, to każda kolejna śmierć łatwiej wpada w kategorię to jest koszt wojny, a dziecko nie powinno być kosztem. Tymczasem izraelska armia cieszy się w kraju ogromnym szacunkiem. Zawsze się cieszyła, ale teraz ma jeszcze lepszą renomę. Izraelczycy mają coś takiego, że w obliczu zagrożenia jednoczą się wokół armii i swoich przywódców. Znienawidzony przez Izraelczyków Netanyahu musiał tuż przed wojną w Gazie mierzyć się z wielotysięcznymi protestami. Gdy zaczęła się wojna, protesty ustały. Nie wychodzimy na ulicę, bo jest wojna. Ona jest ważniejsza. Tak samo zadziałało to z wojskiem. Oni nas bronią. Nieważne jak. Ważne, że bronią. I właśnie dlatego Izraelczycy nie chcą dzisiaj słyszeć, co armia robi w Gazie, a media o tym nie mówią, by nie stracić widzów, którzy nie chcą tego oglądać. Ten mechanizm nie jest tylko problemem Palestyńczyków. To jest problem Izraela. Bo żeby zakończyć wojnę, trzeba usiąść naprzeciwko kogoś, kogo rozumiesz jako człowieka, nie jako zagrożenie czy incydent do zbadania. Jeśli tego nie widzisz, to z kim negocjujesz pokój? Jeśli ten odcinek pomaga Ci zobaczyć mechanizm, który działa w Izraelu, ale o którym rzadko mówi się w mediach, napisz w komentarzu jedno zdanie. Co w tej historii jest dla Ciebie najtrudniejsze do przyjęcia? I wyślij ten materiał jednej osobie, która widzi newsy z wojny, ale chce zrozumieć, jak działa język, który te newsy opowiada. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. Co dalej? Sprawę sama bada izraelska policja wojskowa. W chwili nagrania nie wiemy, czy ktoś poniesie odpowiedzialność. Nie wiemy, co dokładnie ustalą śledczy. Ale wiemy, że pytanie o odpowiedzialność w takich sprawach często przychodzi bardzo późno. Izraelska Organizacja Praw Człowieka Yesh Din podaje, że w latach 2016-2024 były prawie 2,5 tysiąca skarg dotyczących krzywdzenia Palestyńczyków przez izraelskich żołnierzy. Akty oskarżenia pojawiły się w zaledwie 23 sprawach, czyli w 1 na 100 spraw. W praktyce żołnierze niemal zawsze pozostają bez odpowiedzialności karnej. Pamiętasz ostrzelany w Gazie konwój World Central Kitchen?
To było 2 lata temu. Sprawa była ewidentna. Izraelska armia zabiła wolontariuszy, w tym Polaka, którzy jechali oznakowanym konwojem. Izrael zapowiedział śledztwo. Czy komuś coś się dzisiaj stało? 2 dymisje i 2 nagany. Za zabicie z zimną krwią 7 wolontariuszy. No ale skoro śledztwo ustaliło, że atak był wynikiem, tu cytat, poważnego błędu operacyjnego, i system jest już dalej. Po 7 października Izraelczycy poczuli strach i całkowicie wyłączyli współczucie dla ludzi po drugiej stronie. Izraelski polityk nie traci już poparcia za zbyt brutalne działania wobec Palestyńczyków. Przeciwnie. Kiedy zachodnie media ujawniały tortury seksualne, jakie stosowano wobec palestyńskich więźniów, izraelskie władze wcale się nie broniły, a jedynie zwolniły osobę odpowiedzialną za przeciek do mediów. Izrael żyje w coraz większym konflikcie z resztą świata i wydaje się tego nie widzieć. Mówisz Izraelowi mocne słowa i niewygodną prawdę? No to jesteś antysemitą. Czepiasz się? No to izraelscy dziennikarze biadolą, jak to świat nienawidzi Izraela. I powoli zbliżają się w tym, co mówią, do kremlowskich propagandystów. Tacy jesteśmy wspaniali, no ale inni tego nie widzą. A świat widzi zabite dzieci. Widzi osadników, którzy podpalają palestyńskie wioski. Izraelczycy widzą swoje zagrożenie i dzielną armię. I mówią, że bronią Zachodu przed ekstremistami. Serio. A społeczeństwo, które nie chce oglądać ofiar własnej armii, traci najważniejszy hamulec. Przestaje pytać, czy wolno użyć siły. Pyta już tylko, czy tej siły wystarczy. A teraz pytanie do ciebie. Ten mechanizm, pierwsze słowo ustawia emocje, nie działa tylko w Izraelu. Działa wszędzie tam, gdzie jest konflikt i media. Napisz w komentarzu jedno zdanie. Czy twoim zdaniem polskie media pokazują ten konflikt inaczej niż izraelskie? Serio, chcę to wiedzieć. Daj znać w komentarzu, czy uważasz, że polskie media pokazują ten konflikt uczciwie. I podeślij ten odcinek komuś, kto myśli, że media są obiektywne. Niech sam oceni. A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, dlaczego 7 października, czyli atak Hamasu na Izrael, tak mocno zmienił izraelskie myślenie o bezpieczeństwie, zostawiam tutaj inny odcinek. O tym, jak jeden skrajny polityk trzyma cały kraj za gardę. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, co siedzi teraz w głowie Izraelczyków. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.